Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się elektroczułością po raz kolejny, ponieważ znowu są fajne, ciekawe fakty, które tutaj pokazują to, co się Wam mówi, że nie istnieje w sumie. A mianowicie bardzo wielu ludzi ma problemy przez elektroczułość i nawet o tym nie wiedzą. Oni nie wiedzą, oni chodzą do lekarza, oni chodzą do różnych naturoterapeutów, do fitoterapeutów i tak dalej, próbują rozwiązać swoje problemy. Mianowicie elektroczułość, czyli wszystkie urządzenia, które wokół nas są, głównie telefony, maszty i tak dalej, komputery, Wi-Fi i tak dalej, wszystko promieniuje. To zaburza pole elektromagnetyczne, w którym my jesteśmy, które mamy jako człowiek, które sami też i wytwarzamy. Jest to po prostu wszystko zachwiane. Również to pole, które jest z Ziemi, które to korzystne dla nas, też jest zachwiane. W tym momencie rozwija się masa różnych chorób. Są to padaczki, alergie, problemy z trawieniem, problemy z jelitami, choroby autoimmunologiczne, choroby skóry, wysokie ciśnienie, zaburzenie snu, koszmary nocne, ciągłe zmęczenie, od samego rana nie masz siły na nic, depresje i tak dalej. Tylko jest taka masa. Idziemy po prostu do lekarza, bardzo często ten nam coś przepisuje na to, ale za chwilę znowu coś innego się pojawia, ponieważ są to problemy z tym związane. Bardzo popularne są na przykład szumy uszne. Szumy uszne, które są właśnie związane właśnie z elektroczułością. I tutaj dzisiaj właśnie chciałem Wam powiedzieć, bardzo fajnie takie badanie zrobiono w uniwersytecie, właściwie ono jest dalej kontynuowane, to jest Uniwersytet Ingolstadt. Tam stworzono taki bardzo fajny pokój. Pokój, w którym nie ma żadnego promieniowania, nie ma nic, wszystko jest odłączone. To jest pokój, który ma w środku takie warunki, jak były przed tysiącami lat na Ziemi. Czyli bez żadnych urządzeń, bez niczego, tylko i wyłącznie to pozytywne promieniowanie Ziemi i nic więcej wokół. I teraz co? Do tego pokoju zaprasza się ludzi, którzy mają szumy uszne. Po 2 godzinach pobytu w tym pokoju nie ma szumów usznych. Nie ma. Znikają. Widzicie? 2 godziny. Wystarczy tylko w tym pokoju i nie ma szumów usznych. Oczywiście, wychodząc na zewnątrz, one znowu wracają. To chyba wszyscy wiemy, czemu wracają, ze względu na to właśnie promieniowanie. Mówi się, że to nie szkodzi, nie ma problemu. Jednak jak te normy były robione, to ja Wam już wszystko w wcześniejszych filmach powiedziałem. Na plastikowych głowach i tak dalej. I do dziś nikt tego nie zmienił. Jak tam wyroki sądowe padały i tak dalej, to też Wam wszystko mówiłem. Jak robiono te badania i tak dalej, to wszystko Wam mówiłem w poprzednich filmach, jak to wyglądało. I nie wyglądało to zbyt ciekawie. Także tutaj mamy. Również zapraszano ludzi z innymi schorzeniami do tych pokoi. I co o dziwo, wszystkim się polepszało w tych pokojach. Wszystkim się polepszało. A kiedy my dziś popatrzymy, niestety, na medycynę, medycyna no wie o tym, że to szkodzi. Jednak jest bardzo duży nacisk na digitalizację w szpitalach na przykład. Coraz więcej urządzeń, coraz więcej tego, żeby to pilnuje. Wszystko elektronicznie się działa, wszystko bezprzewodowo. Oczywiście każdy pacjent, który jest w środku, jest oburzony, jakby czasem tam nie było Wi-Fi, bo przecież on musi leżeć i na swoim telefonie pykać. Sami jesteśmy sobie winni. No to my narzucamy, co my chcemy mieć w szpitalach. No i mamy, to już ledwie żyjesz, ale jeszcze na telefonie musisz pykać. I jak mamy tutaj zdrowieć w takich szpitalach później, skoro tam tego jest promieniowania cała masa? A co ciekawe, co my obserwujemy, możecie zresztą sami sobie zerknąć, czy w Waszych miastach też tak jest? Na każdym szpitalu widzimy maszt GSM. Maszt z ogromną ilością anten. Praktycznie na każdym jednym.
No proszę ja was. To jest miejsce, gdzie ludzie mają być zdrowi, gdzie się uzdrawia ludzi. A tak naprawdę, to jak ja widzę taki maszt, to ja to czarno widzę. Jeżeli chodzi o to. Ponieważ tutaj to badanie z tym pokojem wyraźnie pokazuje, jak wygląda sytuacja. Wyraźnie to pokazuje. Nie wszyscy to czują w taki sposób. Jednak są ludzie, którzy kiedy wchodzą do miasta, czują się bardzo źle. I nie wytrzymują tam kilka minut i po prostu niekiedy mogą nawet paść na ziemi. Po prostu łamią się pod nogami i nie dają rady. Noszą specjalne ubrania, które ich chronią przed tym. W domach mieszkają w specjalnych takich pomieszczeniach przygotowanych różnymi matami wyścielonych i tak dalej, ponieważ nie potrafią inaczej. Na łóżkach mają specjalne baldachimy, które pomagają im właśnie, żeby to promowanie odbijać, żeby po prostu w tym promieniowaniu nie byli. Ponieważ nie potrafią inaczej żyć. Niektórzy wyprowadzają się całkiem z miast, szukają tak zwanych białych stref, gdzie nie ma promieniowania i nie ma tam zasięgu. Również wejdziesz z telefonem, to masz 0 kresek i nigdzie nie zadzwonisz. Dla niektórych to mógłby być koszmar, ale ci ludzie nie potrafią już inaczej. Oni już osiągnęli taką dawkę, że już po prostu inaczej nie potrafią. Ponieważ to nie jest tak, że ty się z tym urodzisz i już tak będzie od samego początku. Każdy ma swoją granicę. I w momencie, kiedy tą granicę przekroczysz, to wtedy się zaczyna wszystko sypać. I wtedy już jest coraz gorzej i lepiej już nie będzie. Dlatego trzeba od tego promieniowania się chronić. Trzeba się zabezpieczać przed tym promieniowaniem na ile się da. Jak najmniej mieć tych urządzeń, które promieniują. Ponieważ im więcej będziemy ich mieć przy sobie w domach, czy nosić ze sobą, tym gorzej będzie dla nas. Ponieważ to wszystko się kumuluje. Z czasem, prędzej czy później, coś z tego wyjdzie. I nie zawsze musi to być coś pozytywnego, co z tego wyjdzie. Tego ci ludzie, którzy się wyprowadzają właśnie w takie głusze, w takie białe punkty tak zwane, nagle wracają do normy. Wracają do normalnego stanu. Potrafią normalnie funkcjonować. Ludzie, którzy już nie potrafili wstać z łóżka, nagle wstają. Potrafią znowu chodzić, potrafią działać. Gdzie wcześniej po prostu totalnie byli rozłożeni, nie mieli siły na nic. Nagle zaczynają ożywiać. Co ciekawe, w takich miejscach, gdzie właśnie są tak zwane białe punkty, gdzie nie ma tego promieniowania, jest ich niestety coraz mniej, ponieważ teraz już mamy i satelity, które nam sygnał puszczają z góry, gdzie go nie ma. Także jest tych miejsc coraz mniej, więc trzeba się na inne sposoby zabezpieczać, o których już wiele razy mówiłem. Ale w tych miejscach zauważono, że występuje inna roślinność. Są inne rośliny, które rosną, których nie ma w tych miejscach, gdzie jest promieniowanie. I są inne insekty, których też nie ma w tych miejscach, gdzie jest promieniowanie. Ponieważ to są rośliny, insekty, które są bardzo czułe na promieniowanie. I one potrafią tylko i wyłącznie jeszcze żyć w tych miejscach. A tam, gdzie już jest promieniowanie, na przykład w miastach, już ich nie ujrzymy. Nie ma ich. Ponieważ one nie potrafią i nie wytrzymają tego. I dlatego są już tylko i wyłącznie w tych miejscach. I dlatego ci ludzie, którzy się wyprowadzają wtedy z takiego miasta, którzy nie potrafią już inaczej, nagle ożywają też i w tym miejscu. Do takiego stopnia zaszliśmy jako cywilizacja, że niektórzy już nie potrafią z nami mieszkać i muszą się wyprowadzać. Lub muszą się chronić na przeróżne sposoby. Jednym z tych sposobów właśnie jest ten absorber, który tutaj ja wam już tyle razy pokazywałem. Tyle razy już sami pisaliście mi. Przeważnie właśnie sen. Tych komentarzy to naprawdę mógłbym was zasypać tymi komentarzami, że coraz lepiej śpicie, odkąd go macie. To jest też i ta duża wersja. Ponieważ po to on był skonstruowany. To był jego główny cel. I tu właśnie o tym mi to piszecie. To dziecko, które tam było mega aktywne, się zrobiło takie, gdy przyszło do miasta mieszkać i nagle zrobiło się normalne, gdy zaczęło używać absorbera. Wynormalniało całkowicie, tak jak było kiedyś na wsi, gdzie nie było tego promieniowania. Tych komentarzy jest naprawdę sporo. Coraz więcej z was się coraz lepiej czuje, coraz więcej z was mi tutaj ciągle o tym pisze. Sami zaczynacie to polecać swoim znajomym nawet,
na dodatek i oni też to kupują i też się z tego cieszą, co nas też bardzo cieszy, ponieważ im więcej z nas to ma, tym lepiej jest, ponieważ taki był cel tego urządzenia, właśnie elektrosmog i żyły wodne. Kolejny temat, który już walcowałem parę razy, żeby po prostu to było jasne, że to szkodzi. Po to było zrobione, a że w trakcie wyszły jeszcze inne dodatkowe funkcje tego, jak ludzie, którzy próbują naszą energię wyssać i tak dalej, wiecie, ci, którzy przychodzą, mówimy coś tam z nimi i czujemy się bardzo źle po takiej rozmowie, bo nam energię zjedli, to właśnie takich ludzi też to odstrasza, że szef nagle jest milszy w pracy, że można jedzenie czy wodę tym strukturyzować, kładąc sobie tutaj na spiralą do góry szklankę wody czy jedzenie, czy że to przedłuża ważność jedzenia w lodówce. To są wszystko takie rzeczy, które wynikły jeszcze dodatkowo tutaj w tym całkiem z użytku po prostu tego urządzenia, które wy opisujecie mi, że zwierzętom to pomaga i tak dalej. Wy coraz to więcej nowych zastosowań tego znajdujecie, co nas też cieszy, ponieważ niektóre pomagają nam też. Ja się staram wam pomóc, ale no też i wy pomagacie nam. Tutaj na przykład podając swoje doświadczenia, bo czasami zdarzają się rzeczy, o których my nawet nie wiedzieliśmy, że to na to działa. I wy nam to mówicie. Tak jak na przykład ta spirala tutaj na tym oknie, która się zrobiła temu panu przy tym, która idealnie pokazała tą spiralę życia, którą to emituje. Na oknie, na mrozie mu się zrobiła. To też takie coś, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Też i wiele innych eksperymentów, które mi podsyłaliście już, które już filmy zrobiłem wam na ten temat, lub które jeszcze muszę zrobić, bo jeszcze mam jeden taki fajny też eksperyment. Taki pan mi wysłał bardzo fajne zdjęcia, które zrobił, ale to muszę jeszcze do tego dotrzeć, ponieważ widziałem to już w mailu, ale jeszcze nie dotarłem do tego maila. Także staram się po kolei robić, także do tego jeszcze dotrzemy. Jak dotrze, to jeszcze wam też przedstawię ten film, też bardzo fajny film z tego będzie. Także no po prostu tak to działa, moi drodzy. I dlatego my się chronimy właśnie tym, ponieważ w dzisiejszym świecie się nie da inaczej. Bo prędzej czy później każdego z nas to doścignie, bo zamiast mniej to tych urządzeń jest coraz więcej. Zmieniają się pasma na coraz gorsze, zamiast coraz to lepsze, które jeszcze bardziej szkodzą. Dlatego my się cały czas tym zabezpieczamy. Non-stop to mamy przy sobie. Jak nie mam tego na szyi, bo coś pracuję, gdzieś coś robiłem przed chwilą, gdzie mogłoby mi to wpaść, to mam to w kieszeni przy sobie. Także non-stop staram się to nosić. Czy gdzieś byłem prysznic wziąć, żeby mi to nie zamokło, mam to na chwilę odłożone. Później mam na przykład mokre włosy, czasem mi tu kapie, czy z brody, mam to jeszcze w kieszeni. Żeby po prostu wodą to mi nie zamokło, bo ten nie jest wodoszczelny, ten też nie jest wodoszczelny, więc nie kąpiemy się z tym. Kąpieli zdejmujemy. Dlatego no, to są takie urządzenia, które dzisiaj no niestety, ale są konieczne. Nie da się bez nich już dziś, ponieważ za dużo jest wszystkiego wokół. To nie jest tak, że był jeden telefon tam na kilka domów kiedyś. Dzisiaj jest po kilka telefonów w jednym mieszkaniu. I żeby tylko telefonów, bo jeszcze w każdym mieszkaniu jest router, w każdym mieszkaniu jest jeden laptop, może dwa, może jeszcze jakieś tablety, może jeszcze lodówka, która robi sama zakupy, może cały dom jest sterowany przez internet, kamery, które są sterowane przez internet. Tego przybywa, tych urządzeń jest kilkadziesiąt czasem w jednym mieszkaniu. I nie muszą to być twoje urządzenia, mogą to być twojego sąsiada, one cię wszystkie dościgną przez tą ścianę, ponieważ wszystkie przejdą przez tą ścianę, ponieważ to ma zasięg dość spory. Jeden taki router może mieć 100, 200, 300, 400 metrów zasięgu nawet niekiedy. Może nawet i więcej. Już nie wspominając o masztach, które wysyłają sygnał. Ci mają zasięg na kilka kilometrów. Także gdzie byś się nie schował, to cię dosięgnie. Dlatego my z tego korzystamy. I tutaj macie jeszcze promocję, jeżeli was to interesuje. O tym macie już sporo więcej filmów zrobionych. Link jest w opisie też do naszej strony internetowej. Tam większość tych filmów już powsadzałem na to. Tylko strona się dłużej ładuje, bo jest tego za dużo. I to musicie chwilę poczekać, nim ona się otworzy. To nie znaczy, że ona nie działa, tylko trzeba chwilę cierpliwości, nim to się wczyta wszystko. Także tam macie więcej filmów na ten temat zrobionych, pokazanych. Także ten link macie w opisie do tego. No i macie jeszcze fajną promocję tutaj. Jeżeli kupicie dwa takie małe,
to za to, że jesteście naszym widzem, dostajecie jeden taki duży jeszcze do tego, o wartości 1390 zł. On jest tutaj dodany, za to, że jesteś naszym widzem. I te linki znajdziesz w opisie tego filmu i tylko tam je znajdziesz, ponieważ to jest promocja, którą my dla was tutaj wytargowaliśmy, żebyście po prostu mogli się jeszcze lepiej zabezpieczać. Kupując 3 takie małe, dostajesz aż 2 takie duże tutaj w prezencie. Po prostu za to, że jesteś naszym widzem, za to, że nas oglądasz. Czyli masz 3 małe i 2 duże. Duże są mobilne, małe są mobilne. Nie potrzebujesz radiostety, żeby ci to ustawiał i tak dalej. Stawiasz, stoi, działa. Nosisz ze sobą, nosisz na szyi. Nie leży gdzieś w szafce i tylko leży, bo kupiłeś. Używasz, pamiętaj. Jeżeli potrzebujesz 5 małych, bo masz dużą rodzinę i chcesz, żeby każdy miał swój osobisty, żeby każdy był zabezpieczony, to wtedy dostajesz 3 takie duże. A wykorzystanie ich jest przeróżne, o czym mówiłem już w każdym filmie. Po kolei, co można z tym robić. Każdy ma swoje własne metody. Jeden zostawi sobie na stałe w sypialni, jeden zostawi sobie na stałe w łazience, jeden w biurze, jeden w aucie, jeden w lodówce, żeby mu jedzenie dłużej trzymało, jeden zawiesi przy głównym zaworze wody, żeby cały czas woda była strukturyzowana, jeden stawi swojemu zwierzęciu pod legowisko. Zastosowań taka góra, tego niekończąca się. Dlatego korzystajmy, póki jeszcze te urządzenia w ogóle są dostępne, bo w dzisiejszym świecie nie wiadomo, jak długo one będą jeszcze dostępne, ale to są takie rzeczy, które praktycznie są dzisiaj już jak woda do picia. Jest to smutne, żeby to powiedzieć, ale tak niestety to wygląda dzisiejszy świat. Jednak my sami sobie to dyktujemy, ponieważ my sami chcemy tych udogodnień. My chcemy mieć te rzeczy i sami je kupujemy. Gdybyśmy ich nie kupowali, to by ich na rynku nie było. Ale my sami je kupujemy i to nie w małych ilościach. Więc sami dyktujemy rynek i sami pokazujemy, czego chcemy. Żeby było wygodniej. Ale jakim kosztem? To pokazuje ogromna ilość badań, które pokazują, jaki to ma wpływ na nasz organizm. Także tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej. I linki do zestawów macie w opisie tego filmu. Po prawej stronie dziubek kliknąć, rozwinie się opis, tam wszystko znajdziecie. Trzymajcie się. Hej.